Idziemy do tej miejscowości Wani, tam są te siarkowe źródła i 2 siarkowe baseny. To jest bardzo fajne, ładne, instagramowe miejsce. Zapach siarki jest tak mocny, że później człowiek przez 2 dni wali tą siarką. Zapraszam Cię na tą szaloną serię włóczęgi autostopem po Azji, gdzie moim jedynym planem jest przygoda. Zaczynamy w dobrze znanej Gruzji, którą tym razem pokażę Ci z mniej znanej i oczywistej strony. Kolejnym krajem na naszej liście jest Kazachstan, który zjeździmy autostopem z góry na dół po zachodniej części kraju, daleko aż do granicy z Uzbekistanem. Dalej będziemy odwiedzać kolejne kraje Azji Centralnej. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas autostop. Przed nami długa i pasjonująca wyprawa. Pełna przygód, niespodziewanych sytuacji i oczywiście spotkanych na naszej drodze lokalnych, ciekawych ludzi. To wszystko będę Ci pokazywał, o tym wszystkim będę Ci opowiadał i mam nadzieję, że seria Ci się bardzo spodoba. Zapraszam, zaczynamy w Gruzji, w Kutaisi. Do Gruzji przylecieliśmy tanimi liniami lotniczymi za 151 zł. Bilet bezpośredni z Wrocławia, 3,5 godziny lotu i jesteś. Jesteś gdzie? Jesteś w Kutaisi. Kutaisi, małe miasteczko, które słynie, jak wiesz, z tego, że jest lotnisko tanich linii lotniczych. Wizarem możesz dolecieć za 151 zł z Wrocławia. Na tej wyprawie jestem z kumplem Wieśkiem, tym kumplem, którego pamiętasz z wyprawy do Maroka. Trafiliśmy w świetny hostel, w dobrej cenie, no i oczywiście zajadamy się jedzeniem. To wszystko będę Ci pokazywać, ponieważ jak wiesz, gruzińska kuchnia jest cudowna i ja ją osobiście uwielbiam. Jak wiesz, słynie z bezpańskich psów. Tych psów jest tutaj już niestety coraz mniej, ponieważ one są kastrowane, ale są przeurocze, przesympatyczne i jak widzisz, kleją się do ludzi i nie mają w nich w ogóle agresji. Ja jestem zachwycony, ponieważ jestem wielkim miłośnikiem psów, uwielbiam psy, dlatego w Gruzji czuję się między innymi fantastycznie. Idziemy dalej, będę Ci pokazywał miasto, które już Ci kiedyś raz pokazywałem, ale może zobaczymy coś zupełnie nowego tym razem. W ogóle Kutaisi to jest niewielkie miasto i już po którymś tam razie chodzę po nim bez mapy i generalnie orientacja w tym mieście jest bardzo prosta. Przez miasto przepływa rzeka, która jest takim najbardziej charakterystycznym punktem orientacyjnym. Drugim punktem orientacyjnym jest góra z kolejką, na którą można wjechać, taka typu kolejka górska. Więc bardzo łatwo możesz się orientować i bardzo ciężko się zgubić. To, co w Kutaisi oczywiście jest fajne, to jest Green Bazaar, gdzie możesz kupić lokalne produkty, lokalne potrawy i generalnie poczuć klimat taki, jakiego już w Polsce nie znajdziesz. Chodzimy sobie tutaj tak po tym Kutaisi i stwierdziliśmy, że tutaj jest taki totalny chill out. W ogóle nie ma takiego pędu życia jak u nas w Polsce. Wszyscy zrelaksowani, spokojni, nie śpieszą się, uśmiechnięci, chodzą sobie, zajmują się swoimi sprawami. Zupełnie nie ma pośpiechu, chociaż to jest taka cecha całego Kaukazu, ale tutaj od razu rzuca się w oczy. Jak widzisz, na wiosnę w Gruzji jest bardzo dużo wody, jeszcze jest śnieg w górach Kaukazu i z lodowca oczywiście spływają ogromne ilości wody z roztopionego śniegu. Pogoda jest dosyć ciekawa, ponieważ jeżeli jest słońce, to jest upał i jest gorąco, możesz chodzić bez koszulki, natomiast w momencie, gdy słońce zachodzi, robi się niewiarygodnie zimno. W nocy w ogóle jest zimno. Tak się zastanawiałem, co Ci pokazać w Kutaisi, ponieważ w poprzedniej serii mieliśmy kilka odcinków na temat tego miasta i już myślałem, że pokazałem Ci wszystko. A tutaj zobacz, wystarczy wejść na górę ponad miasto, do tego monastyru, który znajduje się za moimi plecami i widzisz piękną panoramę gór Kaukazu. W górach jeszcze śnieg, więc w miejscowości Mestia jest bardzo zimno. Dzisiaj sprawdzaliśmy temperaturę na minusie, no i pojechalibyśmy tam, ale niestety nie mamy ciepłych ubrań, więc będziemy raczej starać się kierować na południe, do słońca, tam gdzie jest ciepło. Tak czy inaczej, jak będziesz w Kutaisi, polecam ten widok, przyjdź i zobacz. No i tutaj na tej górce jest jakiś stary monastyr.
ale szczerze mówiąc nie znam się na monastyrach, więc nic ciekawego ci nie opowiem. Ale zawsze możesz dogooglać. Można tam wejść, można to obejść z wierzchu, a dookoła są fajne ruiny, z których jest świetny widok na panoramę miasta. Zdecydowanie polecam ci to miejsce. Fajne miejsce na chillout, na relaks i nawet na piknik. Czyli można sobie przynieść kocyk i po prostu poleżeć, popatrzeć na ładne widoczki. O takie oto, jak tutaj. Myślą przewodnią tej wyprawy jest hasło "Spotykam ludzi". I rzeczywiście to jest tak, że podczas podróży, jeżeli podróżujesz na własną rękę, spotykasz całe mnóstwo ludzi, tak zwanym przypadkiem. I to, co mi się najbardziej podoba, to to, że podczas rozmów z tymi osobami odkrywam siebie, ponieważ jak wiadomo, każdy spotkany człowiek w naszym życiu jest lustrem i to jest najwspanialsza część każdej podróży, spotkania z lokalnymi mieszkańcami, ale też również z innymi podróżnikami, innymi turystami. Кахавер, расскажите, пожалуйста, почему крест вниз? Это крест Святой Ныни. Она зашла через Самскет Джавахет, такой есть в Грузии. Зашла с винограда сделала она крест. И постепенно, когда она даже сохла, и сделала, да. Jasne. Czyli ona zrobiła z winogronu krzyż i jak ten winogron zsechł, no to krzyż opadał. I ten gość zrobił tutaj taki krzyż, no i ten krzyż tutaj stoi. No to żeśmy go nagrali i zagadali z nim. Я вам покажу. I jeszcze nam coś pokaże ekstra. Я делаю такие кресты, Ага. и у нас в Тбилиси Цхета есть. Вы Да. были там? Nie, jeszcze nie był. W Tbilisi był, no w Schecie nie był. Цхета поставил. Есть еще есть Джвары такой. Заходишь в Цхету, наверху есть этот, Джвар такой. И там тоже поставил. Гудаури, знаете? Конечно, był w Gudaurii. Ломиса там называется, там тоже. Там где-то 5 часов пешком надо ехать. Da. Ja był w Gudaurii, w горах. В горах там, Da. Tam. зимой очень много снега. Да, я знаю. Сейчас снег тоже в Гудауrii. А? Наверное, сейчас снег тоже в Гудауrii. Да. Вот. Это у нас Хвамли. О, красивый, очень Вот, красивый. это на Хвамли где-то Лечхуми есть такой Ага. у нас район. И там большой, гора. Ага. И там поставили. Там Святой Георгий. Да. Есть. Монастырь. Монастырь. Да. Монастырь Да. Святого Георгия. Да. Я понял. И вы Вот по всей это- стране вот это- строите да. такие Это кресты? здесь монастырь Святой Нини. Я там поставил тоже. Я понял. Супер. Это я. Это вы? Я танцевал. Вчера? Я танцевал в государственном ансамбле песни пляски. Вау! Высоко прыгаете. Да. Молодец. Это Хвамли. И когда Отлично. мы поставили, Его покрасил. да. Вот это уже оригинал с виноградного сделали. А, я понял, да. Это Мцхета. Это Мцхета. Да, это Мцхета. Вот это Джвари. Джвари. Вот Мцхета заходишь, Ага. Джвари наверху, а Мцхета внизу. А вы это делаете как приключение? Вы верующие сильно? Да, верующие. Или это работа ваша? Нет, это верующие. Верующая. Да. Просто как бы... Супер. Рад познакомиться. Спасибо большое. Тоже приятно. Хорошего dnia. Вам тоже. Dawajcie. No patrz jaki ciekawy, pozytywny gość, nie? Ma takie hobby, że sobie chodzi i robi krzyże i jeździ po całym kraju i już go wszyscy znają. No i robi te krzyże. One są bardzo charakterystyczne. I pokazywał mi tam na tym telefoniku krzyże w różnych miastach, w których w sumie ja bywałem, ale tych krzyży nie widziałem, bo nie zwracałem uwagi. To teraz może będę zwracał. Tutaj spotkaliśmy takie dwie starsze babki i one nam mówią, że średni poziom zapłaty tutaj nauczyciel około 1300-1500 lari. Policjant podobnie. Czyli to są takie przedziały cenowe. Natomiast ceny są tutaj trochę niższe niż w Polsce. No nawet nie trochę niższe, wydaje mi się, że niższe. Jedzenie jest tańsze, restauracje są tańsze. Wprawdzie nie jesteśmy w stolicy, tylko w
w mieście powiedzmy drugim największym w kraju, ale mimo wszystko jest taniej, także no, życie tu jest po prostu tańsze. I kolejnym świetnym człowiekiem jest Christopher z Niemiec, który mieszka tutaj od miesiąca, teraz jedzie na parę dni do Dubaju, tak jak my czekał na wizę. Aktualnie jest Ramadan, więc był problem ze zdobyciem tej wizy, ale dostał tą wizę, śmiga do Dubaju na kilka dni, a później wraca. Za chwilę opowie Ci o tym, jak żyje, bo jest naprawdę ciekawym człowiekiem. Można powiedzieć, że jest cyfrowym nomadem. I'm a digital nomad. Yeah, say something about that. Yeah, it's very nice if you can go wherever the weather is nice, wherever the food is great, wherever the hotels are comfortable, and if you are able to work from wherever you like, Yeah. remote like work, yeah. Yeah, good. Can you say something about your job? I work in digital marketing, meaning our weekly team meetings or daily team meetings are online anyway since the pandemic. So there is no difference in me being at home in the home office or being at the office or being anywhere in the world. As long as the working hours fit the regular schedule of the team, it's basically perfect whenever you can wake up. But you like Georgia? I like Georgia. It's very nice. I mean, I haven't been here so long. I'm only here in spring and end of winter a little bit. So it was quite cold. Now it's getting warmer. It's very nice. If you compare it to Asia, the air is much fresher. Yes, what about food? Well, it depends where you are, right? I love the food in Georgia, but produce is difficult to come by. It's not a big agricultural country, I guess. Yeah. Most foods, or many foods, are imported from Russia, Belarus, Ukraine. It makes some interesting reads if you try to read the packages of the products. Yeah. You always have to figure out, like, what does this mean now? Google Translate is your best friend. Yeah, or GPT chat. Yes. Exactly. How many countries did you visit like that? Working? I do not really know, but more than 20. Wow, Yeah. it's huge. I try to be cost efficient, so going somewhere, maybe spending there as much time as possible until the visa runs out, and then go to the next one. Dubai or the Emirates, it's a bit more expensive than Georgia, so while there you're trying to minimize your time and then go to a country where the dollar goes further. Yes. Which one country is your favorite one? It's difficult to say. They all have their own beautiful things. I do like the Philippines a lot. Philippines. Because people are very friendly, they speak English, food is amazing, and it's just beautiful, the islands. It's just a good life there, but it's warm. Yeah. It can get really warm. Yeah. I mean, not compared to Dubai. Yeah, there is just unbearable hot. But I do also like Europe in the summer or in the spring. So Georgia is perfect right now. Yeah. I want to come back in summer to see how it is, and maybe even stay a year, because as Europeans the visa is just for 1 year, and even if you want to stay longer, you just fly out, come back, and then it starts again. Yeah. Okay, thank you very much. It was pleasure to meet you. Same. See I you. hope we see you again. Yes, of Yeah. course. Maybe in Philippines. Yes. See Or you. in Africa. Yeah, or Africa. Subscribe to the channel. Listen this guy. Jestem tutaj na tej wyprawie z Wieśkiem, który jest pierwszy raz w Kutaisi i zauważyłem taką fajną historię polegającą na tym, że on się wszystkim cieszy, wszystkim jara, tak jak dziecko. Więc to też jest taka bardzo dziwna, ciekawa rzecz, że jak byłem tutaj pierwszy raz, również zachwycałem się tymi starymi budynkami, starymi samochodami, tymi wszechobecnymi psami bezdomnymi, które tutaj się kręcą. A dzisiaj już po prostu nie robi to dla mnie wrażenia, więc chyba jest tak, że wszystko powszednieje i wszystko staje się takie zwyczajne. Dlatego ciśniemy jak najdalej na wschód, będziemy poznawać kraj po kraju, będziemy spotykać się z lokalnymi mieszkańcami i
generalną zasadą tej podróży będzie unikanie atrakcji turystycznych, czyli nie interesują mnie żadne kościoły, muzea, pomniki, różne inne historie. Może jakieś rzeczywiście dziwy i cuda przyrody, to jak najbardziej tak, ale też bez napinki na to. Nie cel, a sama droga jest celem. W związku z powyższym będę kierował się na wschód, podróżując autostopem, spotykając się z mieszkańcami lokalnymi, rozmawiając i wypytując. Ja rzuciłem wszystko i ruszyłem w nieznane, a Wiesiek, mój kumpel, przeszedł właśnie na emeryturę i też postanowił, że rusza ze mną. Spytał, czy może jechać, ja powiedziałem jasne, czemu nie, i rusza ze mną. I zobacz, jakie to jest interesujące. Człowiek, który przeszedł na emeryturę, ma przed sobą właściwie nieograniczone możliwości. Może usiąść w domu przed telewizorem, w fotelu i skakać po programach i infekować się tym, co mu tam wtłaczają do głowy. Może pójść do jakiejś kolejnej pracy, żeby dorobić jakieś pieniądze, a może po prostu ruszyć w świat. To wszystko zależy od danej jednostki, od tego, czego jeszcze w życiu chce. Także jeżeli masz jakieś przemyślenia na ten temat, to podziel się proszę w komentarzach. Będzie to bardzo fajne. Dla mnie to jest naprawdę interesujące. Jak oceniasz taki ruch, żeby w wieku 48 lat piznąć wszystkim i po prostu ruszyć w świat, zrobić sobie przerwę od rodziny, od pracy, od kariery, od znajomych, przyjaciół, od wszystkiego i po prostu ruszyć w nieznane. Trochę, żeby postawić się w różnych nowych, nieznanych sytuacjach i poznać siebie samego. Już pierwsze chwile w Gruzji były ciekawe, ponieważ spotkaliśmy dwójkę bardzo fajnych Polaków z Wrocławia. Pozdrawiam, Dawida i Bernardettę. Co jest świetne, to to, że to są ludzie urodzeni, zdaje się, po 2000 roku, czyli nie moje pokolenie. I spędzając z nimi czas, miałem okazję zobaczyć, jak oni są różni mentalnie od mojego pokolenia. Jak inaczej patrzą na sprawy, jak inaczej postrzegają rzeczywistość. Ale z drugiej strony też zauważyłem, że to życie tak szybko przelatuje. Jesteśmy tutaj naprawdę na chwilę. Ja jeszcze chwilę temu pamiętam, jak byłem w ich wieku i nagle jak błysk siedzę tutaj, 47 lat na karku, a za chwilę 48 i nie wiem, kiedy to przeleciało. Im bardziej człowiek się w coś zaangażuje, im bardziej cię coś pochłonie, im bardziej żyjesz jakimś projektem, jakimś pomysłem na życie, czy to kariera, praca, rodzina, budowanie domu, hobby, cokolwiek, tym szybciej ten czas przelatuje i w momencie, gdy następuje jakieś zdarzenie stopujące i się zatrzymujesz i patrzysz na to z helikopter view, to nie możesz uwierzyć własnym oczom, jak ten czas zasuwa. Dlatego ta podróż też jest taka, że zamierzam zwolnić, wyciszyć się, nie gonić tak. I tak też robię. Tak też robię w ostatnich dniach i to jest fajne. Nie śpieszę się. Znaleźliśmy fajne miejsce w Kutaisi. Świetna właścicielka hostelu, która de facto dzisiaj przerzuciła nas do drugiego hostelu. I tam będziemy mieszkać przez najbliższe dni, a później ruszamy dalej. Na wschód kraju. W stronę Tbilisi i jeszcze dalej w stronę granicy z Azerbejdżanem. No póki co nie mamy wizy, więc za bardzo ruszyć do przodu nie możemy. Ale delektujemy się Gruzją. Gruzja jest fajna, przyjemna, pogoda jest fantastyczna, 29 stopni w cieniu. W Polsce teraz zimno, prawdopodobnie, a tutaj naprawdę gorąco. Także zapraszam na nową serię, której hasłem przewodnim jest Spotykam ludzi. Bo już na samym wstępie spotkaliśmy kilku fajnych ludzi. Pierwszą parą to była właśnie ta para z Wrocławia, później był Chris, czyli ten gość z Niemiec, który jest nomadem cyfrowym i po prostu żyje wszędzie i podróżuje po świecie i pracuje zdalnie. I trochę mi opowiedział o tym swoim życiu i to brzmi naprawdę ciekawie. Czasy się zmieniają, wszystko się zmienia, nie trzeba siedzieć w biurze, nie trzeba odbijać karty na zakładzie. Można mieć laptopa, rozłożyć go na kolanach gdzieś w dowolnym zakątku świata, gdzie masz dostęp do internetu i pracować. I oczywiście mówię rzeczy, które są jasne, tylko cała historia polega na tym, że większość ludzi z tego nie korzysta, pomimo że mogłaby korzystać, więc Chris trochę o tym opowiadał. I to jest rzeczywiście wyjście poza strefę komfortu, ponieważ opuszczasz dom rodzinny, znajomych, przyjaciół, rodzinę, swoje środowisko i ruszasz totalnie w nieznane. I musisz się zaadaptować w nowym miejscu. I normalnie funkcjonować, normalnie żyć
ale taki wyjazd naprawdę daje możliwość złapania oddechu, jakiejś refleksji, głębszej zadumy nad sobą i nad tym wszystkim. I to jest najcenniejsza rzecz na tym wyjeździe. Z jednej strony spotkania z ludźmi i możliwość poznania ich świata, a z drugiej strony głęboka refleksja nad samym sobą. No i to jest super i to na tym wyjeździe będę uskuteczniał i będę Ci przedstawiał życie różnych osób, ich sposób postrzegania świata i mam nadzieję, że Ci się to spodoba. Zobaczymy, to będzie taki eksperyment.